Dzisiaj w odcinku chciałbym pokazać moje paludarium. Cofnijmy sobie. Tak ono wygląda. Ma 80 cm na 80 na 40 głębokość. No ale wody jest tu raptem 10 cm. Mam tutaj moje szczupieńczyki pręgowane, forma dzika. Na razie widać panią. Pan się gdzieś schował. Powinien później wypłynąć. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o budowę tego paludarium, ściany mam wyłożone matą z włókna kokosowego. Niestety już po ponad roku, prawie 2 latach, zaczyna mi u dołu wygniwać ta mata. Można zobaczyć, jakieś dziury się robią. No niestety jest to materiał organiczny. Myślałem, że dłużej da się utrzymać wszystko na tej macie z włókna, ale niestety, jeżeli chodzi o rośliny, to tutaj porasta ścianki. To jest jakiś gatunek fikusa. Niestety nie wiem, jaki to jest dokładnie gatunek. Nie, przepraszam, nie fikus, tylko pieprz. Jest to jakiś gatunek pieprzu. Następnie emersyjna forma Bolbitis feudaloti. Bardzo ładnie mi tutaj narosła. Nie przypuszczałem, że jednak zaskoczy, bo przez pewien czas dość mocno chorowało to Bolbitis. Z ciekawych roślin, to mam tu coś, co się nazywa pseudomicrozorium. To jest paproć z Australii, która bardzo przypomina mikrozorium, ale nim nie jest. Oprócz tego begonia species, nie wiem co to za begonia. Jakiś storczyk. Ja to tak, jak gdzieś wypatrzę jakąś roślinę pokojową, która mi się spodoba, to próbuję to osiedlić. W 9 przypadkach na 10 się nie udaje, ale czasem wychodzi z tego coś. To tutaj jest sprzedawane jako roślina akwariowa, Homalomena. Jest to typowa roślina błotna. Pod wodą wytrzymuje 2-3 miesiące, ale nawet próbuje rosnąć, ale nic z tego nie wychodzi. Natomiast paludarium naprawdę świetnie wygląda, bardzo efektowna jest. Bodajże z Madagaskaru ta roślina pochodzi. To jest jakiś gatunek Krypantusa. Tak poza tym, to rzęsa i wgłębka. Wcześniej, dalej na ten korzeń tutaj mi porastał Ricardium, ale przerósł wgłębką. Poza tym obrócił mi się, za późno to zauważyłem. Będę musiał znowu Ricardię posadzić sobie na jakimś kawałku pływającego czegoś. I przed tego jest kawałek kory dębowej, bo nie gnije nam w akwarium. Korek będzie gnił po pewnym czasie, więc tak nie bardzo się nadaje. Sekundo. Musiałem sobie usiąść. Tutaj jest, powiedzmy, trudno filmować pod wodą, co się dzieje, ale dół zbiornika zarośnięty jest częściowo przez wgłębkę, częściowo przez monosolenum i jakieś inne paprochy, które tutaj trafiają. To też widać i panią. O kurczę, moje ręce. Spróbuję na nią zbliżyć. Teraz widzimy, czemu one się nazywają szczupieńczyki pręgowane. Samice mają takie szare pręgi. U samca widać je przez pewien czas, ale w momencie, kiedy się w pełni wybarwi, zanikają te pręgi na jego ciele.
czy też maskowane są przez jego kolory. O, jest pan. Jest pan. Pan, jak widać, jest dużo większy. Ryby regularnie składają tu ikrę. Wylęga się na rybek, który odławiam, no i przenoszę do osobnego zbiornika, no bo wiadomo jest, że zostanie pożarty. Momenton, z ostrością coś podziałam. Kurczę, niestety nie jestem w stanie nic poradzić na to, że odbija mi się aparat. Znaczy telefon dokładniej. Wow, moje palce widać. No, powinienem całkiem z wieczora kręcić, wtedy nie byłoby tyle światła w pokoju. Myślę, że byłoby lepiej. Teraz tak słabo widać, widzę te kolory. Mógłby wypłynąć trochę bardziej. Bardzo ładną ma płetwę ogonową. I ogólnie jego ciało jest ładnie ubarwione. O, są tu też jeszcze inne ryby. To akurat wypłynął sobie Limosemion rectocaudatus. Niestety raz mi się udało te ryby rozmnożyć w dość dużej ilości. Później składały ikrę, nawet tutaj wielokrotnie wyciągałem tą ikrę, ale nie udało mi się nic z tej ikry wyhodować. Nie wiem czemu, czy są z jakiegoś powodu bezpłodne te ryby, może czegoś nie miały w karmie, może nie ta temperatura, kiedy dojrzewały. No fakt faktem, że owszem, ikrę im się zdarza składać, ale nic się więcej z tego nie wylęga, a szkoda. Pokażę Wam jeszcze działanie wytwornicy pary. Oto i włączona wytwornica. Można sobie zobaczyć, jak ona działa. Bardzo fajny przyrząd, mam go już wiele lat. To był bardzo dobry zakup. Można ją zaprogramować. O. Zobaczmy. Można ją zaprogramować. U góry po lewej stronie mamy sterownik, co ile ma ta wytwornica się włączać. Po prawej u góry jak długo ma działać i po prawej u dołu jak intensywnie ma działać. No, trzeba przyznać, że daje rady. Jakbym zamknął teraz tutaj szybki, no to w ciągu 2 minut po prostu zrobiłoby się biało, nie byłoby nic widać. Później Wam to pokażę. I tak poza tym, no proste paludarium. Tak jak wspomniałem, eksperymentuję sobie z różnymi roślinami. Nie wszystko się zawsze udaje, ale no idzie coś pohodować. No i bardzo dobre jest, jeżeli chodzi o rozmnażanie proporców i szczupieńczyków. Zawsze tutaj miałem na rybek. Zwyczajnie po prostu pomiędzy tą rzęsą trzeba się przyjrzeć, no i przy pomocy jakiejś łyżeczki albo jakiegoś pojemniczka poodławiać te młode. No przynajmniej ja tak robię. Taka chałupnicza robota. No ale nie muszę mieć ekstra tarliska w związku z tym. Także jest to bardzo wygodne. Polecam takie rozwiązanie. Proporcje bez problemu można hodować właśnie w czymś takim. Można mieć kilka takich płytkich kuwet. Nie musi być to wysokie na 80 cm, tak jak u mnie. To może być zwykłe akwarium, choć lepiej jakby miało większą powierzchnię niż zwykłe akwarium. A całkiem niskie to może być. Maksimum 20 cm. No i z powodzeniem możemy ryby karpieńcowate hodować takim czymś. Bardzo przypomina właśnie to paludarium ich naturalny habitat, gdzie sobie żyją, gdzieś tam właśnie w jakiejś takiej płytkiej wodzie, w jakichś rozlewiskach czy płytkich rzeczkach. No.
Polecam naprawdę, bardzo fajna sprawa, Paludarium. Inny wymiar akwarystyki. No, na dzisiaj to tyle. Zapraszam do kolejnych części. Pozdrawiam serdecznie i cześć. No, tak to wygląda. Zaparowane elegancko. No a teraz jak otworzymy, no to nam się wylewa z Paludarium. A czadowo to wygląda. Pozdrawiam.